Dobra, lecimy z koksiakiem. Cześć, bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska. Jest to trzeci odcinek w serii Mój Sprzęt, gdzie prezentuję wędziska oraz kołowrotki do łowienia na danym typie łowiska. W pierwszej części przedstawiłem wędziska i kołowrotki, których używam na wodach stojących. W drugiej części opowiedziałem o sprzęcie do łowienia w rzekach. Natomiast w trzeciej części chciałbym poruszyć temat wędzisk i kołowrotków, które według mnie są przydatne do łowienia w łowiskach komercyjnych na tak zwaną metodę. Bardzo serdecznie zapraszam na film. Moim ulubionym wędziskiem z oferty Prestona i nie tylko z oferty Prestona, ze wszystkich wędzisk do łowienia na łowiskach komercyjnych to są wędziska z serii Monster X. Dla mnie to jest taka kultowa, niesamowita seria wędzisk. Wędzisk niezwykle mocnych, niezwykle poręcznych, do tego dostępnych za, myślę, że bardzo przystępne pieniądze. Jeśli porównałbym, takie zestawienie zrobił jakość, cena, no trudno mi sobie wyobrazić lepsze wędziska. Te wędziska na rynku są już wiele lat. Myślę, że ponad 7. Więc to też może świadczyć o tym, że przez tyle lat nic z nimi nie było robione i wędkarze, powiedzmy, to doceniają i cały czas chcą kupować wędziska z serii Monster X. Z tej serii wybieram 3 wędziska do łowienia na łowiskach komercyjnych. To jest wędzisko 9-stopowe, 10-stopowe oraz 11-stopowe. Dla tych, którzy mogą nie zrozumieć, co powiedziałem a propos tych wędzisk 9, 10 i 11 stóp, to jest długość tego wędziska. 9-stopowe, czyli 2,70 w dużym przybliżeniu oczywiście, 10-stopowe 3-metrowe, 11-stopowe 3,30. Dlaczego tak zróżnicowałem? Ktoś by mógł pomyśleć, no to jaka jest różnica między wędziskiem 2,70 a 3,30? To jest zaledwie, powiedzmy, 60 cm. Muszę Was zapewnić, że to jest ogromna różnica. Po pierwsze w ugięciu tego wędziska, nie mówiąc o długości, ale w ugięciu tego wędziska, w długości dolnika. Jakie to ma znaczenie? Przede wszystkim znaczenie jest takie, że im dłuższe wędzisko, tym też ciężar wyrzutowy ma większy, czyli w tym przypadku w wędziskach Monster X wędziska 9-stopowe mają 30 gramów ciężar wyrzutowy, 10-stopowe 40 gramów, natomiast 3,30, czyli 11-stopowe mają 50 gramów ciężar wyrzutowy. Większy ciężar wyrzutowy, wędzisko obsłuży cięższy podajnik, większa długość, dłuższy dolnik. Dzięki temu można posłać zestaw na większą odległość. Im bliżej łowię, tym sięgam po krótsze wędziska. Chodzi też mi o to, żeby czerpać radochę z tego łowienia, żeby to wędzisko się ładnie ugięło, ale też bardzo ważne dla mnie jest to, żeby podbieranie ryby było łatwiejsze. Dużo łatwiej podbiera się rybę krótszym wędziskiem niż dłuższym. Krótszym wędziskiem jesteśmy w stanie tą rybę bliżej brzegu podholować, mamy nad nią większą kontrolę niż dłuższym wędziskiem. Takie jest moje zdanie, dlatego ja wybieram im bliżej, tym krótsze wędzisko. Do łowienia na tak zwaną bombkę albo na metodę gdzieś tutaj w okolicy, powiedzmy do tego 15 metra od brzegu, 15-17 metra, tak jak się łowi, powiedzmy, tradycyjnie na bombkę, albo przy samym brzegu, albo gdzieś tam, tak powiedzmy, przed siebie się zarzuca zestaw, albo delikatnie z nad głowy, tak powiedzmy w takiej tyczkowej odległości, to wędzisko 2,70 to jest mój wybór numer 1. Piękna akcja, niech Was nie zmyli to, że wędzisko ma ciężar wyrzutowy do 30 gramów. Ja tym wędziskiem łowiłem ryby nawet ponad 10-kilogramowo. Ono się pięknie wygina, ale bardzo dobrze kontroluje tą rybę. Myślę, że jakby karpiarze usłyszeli to, co teraz mówię, to by się mogli złapać za głowę i by powiedzieli, to chodź bracie w zaczepowe łowiska, gdzie jest pełno roślinności, nie wiem, zwalone drzewa i krzaki, trzeba rybę zatrzymać, żeby ona nie weszła w ten zaczep. Oczywiście na takie warunki to wędzisko pewnie nie będzie dobre, bo nie jesteśmy w stanie wędziskiem do 30 gramów z żyłką, którą wykorzystujemy do metody, zatrzymać tej ryby, żeby ona gdzieś tam te 3 metry nie odjechała na, powiedzmy, na takim, jak to mówią, na sztywnym dyszlu, żeby tą rybę przytrzymać.
No ale na łowiskach komercyjnych, powiedzmy takich, gdzie łowi się na metod feder, najczęściej nie ma takich zaczepów w wodzie, więc to jest inny rodzaj wędkowania. Dlatego mówię, że to wędzisko świetnie sobie daje radę, a podczas wędkowania naprawdę mamy wielką frajdę, zarówno podczas brania, jak i podczas zacięcia i holowania tej ryby, gdy ono bardzo mocno się wygina, ale dzięki temu, że jest krótkie, możemy bardzo blisko tą rybę przyholować. 10-stopowe wędzisko to jest takie wędzisko na średnie dystanse, powiedzmy do maksymalnie, ja dalej jak 35, no jakie są dobre warunki, jak 40 metrów, to tego wędziska nie używam. No ale powiedzmy od takiego 20 do tego 40 metra to właśnie 10-stopowe wędzisko jest dla mnie idealne. Ono dolnik ma dokładnie tej samej długości co 9-stopowe. Taki jest bardzo poręczny. Ja przyłożę sobie do łokcia. Zobaczcie jaki dolnik. Powiedzmy jak trzymacie kołowrotek, to niewiele za łokieć Wam wystaje, więc podczas operowania tym wędziskiem dolnik nie przeszkadza. Zbyt długi dolnik pomaga przy zarzucaniu, natomiast przy holowaniu no on już jest jakimś tam, nie wiem, takim balastem czy elementem, który utrudnia manewr podbierania. Gorzej się manewruje wędziskiem z długim dolnikiem. To właśnie 10-stopowe wędzisko już ma odpowiednią akcję, 40 gramów wyrzut, żeby zarzucić zestaw dalej. Po zacięciu pięknie się ugina i też można w miarę blisko tą rybę scholować i łatwiej się ją podbiera. Jeżeli zarzucam zestaw na jeszcze większą odległość, czyli 40 metrów, nawet do 60 metrów, no to sięgam po wędzisko Monster X 11 stóp, 50 gramów wyrzutu. No to jest wędzisko, które przeszło ze mną wiele ryb zostało na nie wyholowane. Bardzo celnie zarzuca zestaw, bardzo ładnie ugina się po zacięciu, bardzo dobrze trzyma ryby po zacięciu, dzięki temu tych ryb podczas holu nie tracę. No i można powiedzieć, no to jest takie moje ulubione wędzisko. Zresztą jak każde wędzisko z tej serii, to co wspomniałem na początku, dla mnie to jest kultowa, niesamowita seria wędzisk. Ja je używam, kurczę, żeby nie okłamać, 5 lat na pewno. 5 lat te wędki na pewno są w moim pokrowcu i były używane także na zawodach metod federowych. Nigdy nie zdarzyło mi się, żebym cokolwiek w tej wędce zrobił. Oprócz szczytówki oczywiście. Zdarzyło mi się, że kilka razy gdzieś tam nie zauważyłem, że się pętelka zrobiła na szczycie, czy podczas zarzucania gdzieś tam zaczepiła żyłka o szczytówkę. Zdarzało mi się, nie wiem, no na palcach pewnie jednej ręki przez te 5 lat bym policzył przypadki, gdzie uszkodziłem szczytówkę. Natomiast żadna przelotka, żaden ani pierwszy, ani drugi element tego wędziska, bo to są wędziska dwuelementowe, nigdy nie uszkodziłem tego wędziska przez te 5 lat, a uwierzcie mi, no nie chucham i nie dmucham na te wędziska. Mało tego, mam też spotkania z wędkarzami, takie powiedzmy, nie chcę powiedzieć nauki wędkowania, ale takie wspólne wędkowania z wędkarzami i wędkarze bardzo często też używają mojego sprzętu. Wędkarze no, różnie są zaawansowani i także żadna osoba, która też używa tego sprzętu, nigdy nic z tym sprzętem nie zrobiła. Pomimo, że ludzie popełniają błędy podczas zarzucania, gdzieś tam w pokrowcu też się zdarza, że tam wędka o wędkę puknie, czy o kołowrotek, czy nie wiem, ustawiają wędki gdzieś w pionie, te wędki się przewróciły. Nigdy nic się z tymi wędkami nie stało, dlatego no, ja bardzo cenię tą serię. Mimo, że ona już jest dosyć stara, ale ja uwielbiam serię Monster X. Dopełnieniem takiego wędkowania, powiedzmy, jakby było jeszcze wietrzne warunki, trzeba zarzucić zestaw powiedzmy te 60-70 metrów, ale jeszcze nadal potrzebuję jakiejś finezji, chcę mieć radochę z wędkowania, to wtedy bardzo chętnie sięgam po wędzisko Supera X do 60 gramów, o którym wspomniałem i w pierwszej, i w drugiej części, więc to jest, powtarzam, to bardzo uniwersalne wędzisko, które nadaje się zarówno do federa klasycznego, jak i do metody, zarówno do łowienia na wodach stojących, jak i wolno płynących rzekach. Także też bardzo uniwersalne wędzisko. Dlaczego wspomniałem o tych 3 wędziskach i o tym wędzisku? I teraz trochę przerwę opowieść o wędziskach, bo chciałem do tych wędzisk dopasować kołowrotek. Do tych 3 monsterów, o których wspomniałem i do tej Supery X, moim kołowrotkiem takim pierwszego wyboru jest model Centris 520. Bez względu na to, czy łowię 9-stopowym wędziskiem najkrótszym, czy tym 12-stopowym, za każdym razem Centris SD
520 to jest kołowrotek, którego używam. On ma delikatniejszy mechanizm jak Extremity, ale jest też lżejszy, bardziej poręczny, dlatego wolę ten kołowrotek. Akurat o ile w klasyku stosuje się często ciężkie koszyczki, ten koszyczek podczas zwijania stawia duży opór. Ja bardzo często ryby w ogóle holuję kołowrotkiem, nie wędziskiem właśnie podczas łowienia na klasyka, tylko holuję je kołowrotkiem. Dlatego do klasyka używam kołowrotka o mocniejszym mechanizmie. Natomiast w metodzie holuję ryby wędziskiem. Te ryby są najczęściej już duże, więc holowanie kołowrotkiem to byłoby słabe i mało skuteczne, więc holuję wędziskiem. Jaka jest różnica, może też tutaj w dwóch słowach powiem, między holowaniem kołowrotkiem a wędziskiem. Holowanie kołowrotkiem polega na tym, że jak zatniecie rybę, to po prostu, oczywiście zwracając uwagę, jak ta ryba się zachowuje, ale się po prostu nawija żyłkę na kołowrotek, czy plecionkę na kołowrotek. Natomiast holowanie wędziskiem polega na tym, że podciągam rybę wędziskiem i że już dalej nie mogę pociągnąć tej ryby wędziskiem, bo już dosyć daleko znajduje się tutaj przy głowie, powiedzmy nad głową to wędzisko. Więc żeby dalej móc rybę holować, to muszę kołowrotkiem nawinąć żyłkę. I w tym momencie, gdy nawijam żyłkę, czy plecionkę na kołowrotek, wtedy opuszczam wędzisko w stronę ryby, ale cały czas pilnuję, żeby żyłka była napięta. Nie dopuszczam do zluzowania żyłki. No i tak wygląda, niektórzy na to mówią holowanie poprzez pompowanie, bo to tak troszkę wygląda, że zbliżamy wędzisko do ryby na napiętej żyłce. Cały czas tu nie może być żadnego luzu. Cały czas szczytówka ma być wygięta do ryby i później holujemy wędziskiem. Do ryby i wędziskiem. Taka jest różnica. I w tego typu holowaniu kołowrotek nie jest tak mocno obciążany, dlatego wybieram Centrisa. Zdarzają się też łowiska, czy zdarzają się przypadki, że trzeba zarzucić zestaw dalej jak 70 metrów. I bardzo często takie łowienie na bardzo dużym dystansie potrafi uratować dzień albo zbudować bardzo duży wynik, szczególnie na bardzo rozległych łowiskach, albo jak na łowisku jest, nie wiem, wyspa gdzieś daleko, albo coś ciekawego na dnie, nie wiem, wypłycenie, cokolwiek, co może spowodować, że właśnie w tym miejscu karpie będą się znajdować. One raczej latem lubią takie właśnie jakieś wypłycenia, okolice właśnie jakiejś tam wyspy czy podwodnej górki i warto tam wtedy posłać zestaw. Jeżeli takie coś macie w łowisku, to wtedy trzeba sięgnąć po wędziska dystansowe. Dla mnie numerem 1 jest Supera X Distance o długości 4 metrów do 100 gramów. O tym wędzisku też wspomniałem podczas poprzednich odcinków. To już jest wędzisko przeznaczone do łowienia na dużej odległości. Ma przelotki dystansowe, takie powiększone z ramką, która zapobiega zaplątaniu się żyłce na blanku, czy tam o przelotkę, o stopkę przelotki. Przelotki na szczytówce też mają większą średnicę. Przelotka szczytowa ma taką budowę antysplątaniową i to sprawia, że oczywiście akcja też wędziska jest mocniejsza, ciężar wyrzutu jest większy. Ten model akurat 4-metrowy ma wyrzut do 100 gramów, więc dzięki temu możemy zarzucać zestaw daleko, ale uzupełnieniem takiego wędziska obowiązkowo musi być też odpowiedni kołowrotek. Bez odpowiedniego kołowrotka, tak jakby ta wędka nie działa tak jak należy. Dlatego ja do dystansowego łowienia sięgam po największy, najmocniejszy kołowrotek Prestona Extremity XTR. Szpula o dużej średnicy, wysoka szpula, piękny nawój żyłki i dzięki temu można ten zestaw zarzucać na dużą odległość. Ja tak dla porównania pokażę 2 kołowrotki, które używam na komercji do łowienia na metodę. To jest Centris 520, a tutaj w prawym ręku, czyli po waszej lewej stronie, jest Extremity XTR. Na pierwszy rzut oka już widać, jaka jest różnica w wysokości szpuli, w średnicy tej szpuli, długości korbki. To też jest ważne, żeby korbka tutaj ta długość była odpowiednia, żebyśmy nie musieli w ten sposób korblować, tylko żeby to nawijanie było dosyć płynne i wygodne. Solidny, mocny kołowrotek, którym można zestaw posłać na bardzo dużą odległość. Jeśli chodzi o wędziska i kołowrotki do łowienia na metodę na łowiskach komercyjnych, to byłoby chyba na tyle. Natomiast na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. O ile w pierwszym i drugim odcinku, gdy przedstawiałem kołowrotki, wspominałem, że na tych kołowrotkach mam nawiniętą plecionkę, o tyle na łowiska komercyjne, bez względu na odległość łowienia, zawsze, ale to zawsze mam nawiniętą żyłkę. Bardzo ważna jest średnica tej żyłki. Do łowienia, myślę, że w większości przypadków dla
powiedzmy, nazwijmy to przeciętnego Kowalskiego, który jedzie na łowisko komercyjne, myślę, że żyłka taka 0,23, ja używam Sinking Feeder Mono 0,23 mm, maksymalnie 0,25, to jest taka podstawowa żyłka do łowienia na metodę. Jeżeli łowi się duże ryby blisko brzegu, no to wtedy ja sięgam po żyłkę 0,26 mm. Chodzi o to, żeby mieć mocną żyłkę, która nas nie zawiedzie, ale trzeba sobie też zdawać sprawę, że jeżeli żyłka ma dużą średnicę, no to podczas zarzucania na duże odległości ta średnica tej żyłki może być problemem. Zbyt duża średnica żyłki powoduje, że nasze rzuty się skracają. Dlatego do łowienia dystansowego zachęcam Was, żebyście wykorzystali żyłkę o średnicy 0,20 mm albo jak ktoś jest już dosyć wprawnym wędkarzem, nawet żyłkę o średnicy 0,18 mm. Wielu z Was powie, co ty Niemiec gadasz, tak cienka żyłka, no to podczas zarzucania ciężkiego podajnika, no bo żeby daleko zarzucić zestaw, to nierzadko się stosuje podajniki 60, a nawet 70-gramowe, jeżeli trzeba ponad 100 metrów zarzucić nasz zestaw, no to oczywiście żyłka 0,18 podczas takiego zarzucania ona pęknie, natomiast wtedy stosuje się tak zwany przypon strzałowy czy strzałówkę. Ja tą strzałówkę stosuję z żyłki 0,28, ewentualnie 0,30 mm. Taka strzałówka według mnie powinna mieć ponad 10 metrów długości. Dzięki temu bez problemu możemy zarzucić zestaw. Tak jakby ta linka, ta najmocniejsza linka znajduje się na kołowrotku i przechodzi przez przelotki, czyli największa siła, która jest podczas zarzucania, to ta żyłka to wytrzymuje i później jak już wyjdzie ta żyłka z kołowrotka, przez przelotki przeleci, to już ciągnie, cały ten zestaw ciągnie za sobą bardzo cienką żyłkę 0,18 na przykład, która bardzo gładko, płynnie schodzi ze szpuli. Dzięki temu możemy wykonać daleki zarzut. Następna kwestia jest taka, zastanowicie się, a co zrobić, jak zatniemy dużą rybę na przykład z takich 100 metrów, a mamy 0,18 żyłkę na kołowrotku. Nie trzeba się tym martwić. Oczywiście, jeżeli będą gdzieś tam w wodzie zaczepy, czy no nie wiem, jakieś krzaki, rośliny, no to rzeczywiście taka żyłka, jak ta ryba się gdzieś tam zaplącze, no to będzie problem, żeby tą rybę wyholować. Natomiast najczęściej na łowiskach komercyjnych nie ma takich przeszkód. Najczęściej te łowiska nie mają takich przeszkód na dnie, a żyłka 0,18, jeżeli dołożymy do tego odcinek, na przykład te 100 metrów żyłki, czy 80 metrów żyłki, ona jest bardzo rozciągliwa. Możecie sobie nawet zrobić test, iść gdzieś na polanę, rozwinąć 100 metrów żyłki 0,18 i niech ktoś trzyma za jeden koniec i próbujcie jeszcze na wędzisku, które się wygina, próbujcie zerwać tą żyłkę. Ona naprawdę jest na tyle rozciągliwa, jeżeli wędkarz jest sprawny, do tego dołoży hamulec tej wędce, naprawdę jest bardzo ciężko urwać tą żyłkę. Oczywiście jak będziecie holować rybę i ryba znajduje się już coraz bliżej brzegu, no to ta rozciągliwość tej żyłki maleje, no bo wiadomo, im dłuższy odcinek, tym bardziej się rozciąga. To może nie rozciąga się jak guma, ale naprawdę ten 100-metrowy odcinek, to myślę, że ta żyłka się o parę metrów potrafi wydłużyć podczas takiego holowania. Natomiast już bliżej brzegu ryba najczęściej jest już zmęczona, ale też pamiętajcie o tym, że macie strzałówkę. Więc jak już ta strzałówka wejdzie na kołowrotek, no to już nagle nie macie żyłki 0,18 na kołowrotku, tylko na kołowrotku już jest żyłka 0,28, czyli potężna, już mocna żyłka, o którą raczej nie powinniśmy się przejmować podczas holowania ryby. Dlatego też wspomniałem, że taka strzałówka powinna mieć co najmniej według mnie 10 metrów, a myślę, że 15-metrowy odcinek też nie byłby błędem, nawet Chyba nawet w tym kierunku ja bym się kierował, szczególnie jak się łowi te duże ryby, żeby właśnie na ten ostatni moment holowania, gdy następuje podbieranie, żeby właśnie na kołowrotku mieć taką mocną żyłkę. Powtórzę to, co wspomniałem i w pierwszym, i w drugim odcinku, gdy prezentowałem mój sprzęt, że to są wędziska, których ja używam na łowiskach komercyjnych, czy w tamtym przypadku w rzekach i wodach stojących, ale podałem parametry tych wędzisk, czyli długości oraz ciężary wyrzutowe, modele kołowrotków, dokładne też wielkości tych modeli kołowrotków, więc jeżeli chcielibyście, nie wiem, wybrać na przykład z Prestona serię taką bardziej budżetową, czyli Duracarp, tam też znajdziecie 9, 10, 11 stopowe wędzisko, które też jest świetne. Ono też świetnie się sprawdzi na łowiskach komercyjnych. Ja wolę akurat Monster X'y,
ale wiem, że jest wielu zwolenników wędziska Duracarp, którzy sobie chwalą te wędziska. Do łowienia na dystansie, na metodę, zdaję sobie sprawę, że wędziska Supera X Distance są dosyć drogie, natomiast można sięgnąć po wędziska Inspire, na przykład 420, które jest bardzo mocne, dużo tańsze, ale też sobie świetnie poradzi z łowieniem dystansowym. Ale myślę, że do łowienia takiego dystansowego można śmiało sięgnąć po wędziska z serii Monster Extreme Distance, które mają dosyć mocny blank, bardzo mocny blank bym powiedział. Mają też duży ciężar wyrzutowy, bo tam ciężar wyrzutowy, z tego co pamiętam, to rozpoczyna się od 150 gramów, więc takie wędzisko będzie też świetnie sprawdzać się podczas łowienia karpi na dużym dystansie. Ono jest dosyć masywne, dosyć mocne. Te szczytówki w tym wędzisku są dosyć mocne, więc jeżeli się łowi na feder klasyczny i brania są delikatne, no to można te brania przegapić. Natomiast jak się łowi na metodę, a brania na metodę najczęściej są mocne, karp, gdy pobiera przynętę, to następuje najczęściej samo zacięcie, więc nawet ten Monster Extreme z najmocniejszą szczytówką, najbardziej sztywną, wskaże nam to branie, bo to oczywiście nie będzie takie branie bardzo mocne, jak się łowi bliżej brzegu, bo brania na dystansie, jak ktoś nie łowił, to one po prostu wyglądają tak, że wędka powoli się wygina i to trzeba zacinać. Zacięcie musi być też mocne, to co wspomniałem o rozciągliwości żyłki, dlatego przez to, że ta żyłka jest długa, rozciągliwa, dlatego te brania są tak jakby złagodzone przez tą rozciągającą się żyłkę i dlatego też zacięcie musi być mocne, bo musimy tak jakby naciągnąć tą żyłkę i dopiero następuje takie prawidłowe zacięcie ryby. Więc jeżeli sobie na podstawie tych parametrów, o których tu powiedziałem, będziecie chcieli zestawić swój własny sprzęt, napiszcie w komentarzu swoje właśnie może ulubione wędziska. Inni wędkarze może też z tego skorzystają. Ja bardzo serdecznie Wam dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie. Łowiska powiedziałem? Że swoje łowiska na łowiskach, czy wędziska? Dobra.